Czas, aby kolejny raz SmartMe uratowało Wam życie. Tym razem wykorzystamy do tego Meros i wszystkim domorosłym ogrodnikom, balkonikom, w sumie dziwnie zabrzmiało, ale ludziom, którzy potrzebują dostęp do HomeKit na zewnątrz, w gniazdkach zewnętrznych, pokażemy dzisiaj to oto gniazdko zewnętrzne Meros z naturalną, natywną integracją HomeKit. To jest coś, czego moim zdaniem nie było. Dla mnie to jest pierwsze tego typu urządzenie i z chęcią je dla Was przetestuję i opowiem o nim trochę więcej. Zapraszam. Zacznijmy od budowy tego gniazdka. Gniazdko ma IP44. Zresztą jest to napisane tutaj na obudowie. To oznacza, że jest chronione przed pyłem oraz jest chronione przed wilgocią, powiedzmy, ale nie można go dać na bezpośredni strumień wody. Czyli jeżeli stwierdzicie, że zraszaczem się to wypowiada, strzelicie prosto w to gniazdko, no to będzie problem, ale gniazdko może być na zewnątrz. Dzięki właśnie temu, że jest odporne na tą wilgoć, to może być na zewnątrz, byleby nie padał na nie bezpośrednio deszcz, żeby nie dostała się ta woda, ale mimo wszystko no jest to urządzenie dedykowane właśnie do ogrodu czy do balkonu. Gniazdko jest podwójne, więc tutaj mamy jedno i drugie. Oba są oddzielnie widoczne w HomeKit, ale to Wam pokażę. Tutaj za pomocą tego przycisku możemy je włączyć albo wyłączyć. Za chwilę je podłączę do zasilania i zobaczycie to wszystko. Gniazdko jest, tutaj ten kabel jest dosyć krótki. Moim zdaniem powinien być odrobinę dłuższy. Ja je powiesiłem, mimo że mam gniazdko na dole, to ono wisi, aczkolwiek zauważyłem, że ma tutaj taki element po to, żeby można je było właśnie powiesić na jakimś kołku i tak pewnie zrobię, czyli właśnie powieszę na kołku, żeby mi swobodnie nie wisiało. Jeżeli chodzi o to, jaką mamy maksymalną moc, no to mamy 10 amperów na tym gniazdku, no i podłączamy je normalnie do gniazdka 230. Teraz je podłączę do zasilania i pokażę Wam, jak działa. Gniazdko już jest podłączone. Ten przycisk, jak widzicie, świeci się na zielono. To znaczy, że jest włączone, gdy jest na biało, wyłączone. W sumie fajnie, szczególnie, że ten przycisk posiada dwie diody, bo na górze, tego już na pewno nie zobaczycie na filmie, ale na górze jest druga dioda, która gdy świeci się takim pulsującym pomarańczowym światłem, to znaczy, że trwa parowanie. Trwa parowanie z HomeKit, co jest w sumie fajne, bo dzięki temu możemy zobaczyć, czy jest gniazdko w trybie parowania. A odnośnie samego trybu HomeKit, to w tym miejscu znajdziemy kod, dzięki któremu możemy je dodać do aplikacji i tutaj rekomenduję Wam najpierw dodać gniazdko do aplikacji, a dopiero potem przechodzić do aplikacji Meros. Teraz coś do niego podłączę i pokażę Wam, że działa. Akurat miałem pod ręką R-sensora Blackboxa, więc widzicie, że jest światło. Światła nie ma. Światło jest, czyli przycisk działa. A teraz przejdę do aplikacji i pokażę Wam, jak gniazdko jest widoczne w HomeKit oraz w aplikacji Meros. Mam już odpaloną aplikację Dom i mogę Wam pokazać, że mamy w tej aplikacji zarówno gniazdko 1, jak i gniazdko 2 osobno widoczne. I gdy je wyłączę, to nie widać również na tym urządzeniu, żeby działał. Czyli HomeKit bardzo fajnie działa i działa stabilnie. To jest duży plus, mimo że gniazdko już jest na balkonie, więc mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że jest ono dalej od routera Wi-Fi i niekoniecznie mógłby ten zasięg dochodzić, a jednak mimo wszystko jest. To tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam HomeKit, bo jeżeli chodzi o automatyzację czy sceny, to oczywiście wszystkie je możemy tutaj porobić. Ja osobiście używam je do mierzenia zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz. Jest to bardzo fajne połączenie z tym gniazdkiem, ale dzięki temu, przez to, nie mam z nim za bardzo żadnych scen czy automatyzacji, bo chcę, żeby to się działo po prostu bez przerwy, bo lubię wiedzieć cały czas, jak tam jest. Jeżeli chodzi o aplikację Meros, to już do niej przechodzę i pokazuję Wam to gniazdko. Tak jak widzicie, tutaj też mogę zdalnie włączyć i wyłączyć poszczególne dwa gniazdka. Jeżeli chodzi o ustawienia, to tutaj mogę zaznaczyć, żeby był widoczny to podświetlenie LED albo nie. Ja osobiście je lubię. A mogę mu zmienić nazwę, mogę mu zmienić umiejscowienie, gdzie jest, no i widać, jaki jest sygnał Wi-Fi, 100%, no ale też nagrywamy go przy stole. Więc tyle, jeżeli chodzi o samą aplikację.
czas sobie podsumować to gniazdko. Na samym początku jedyny minus, jaki miałem, to miałem z nim troszeczkę problemów z parowaniem, ale jak już poszło, to poszło bez problemu dalej i od tego czasu nie mam żadnych problemów. Gniazdko jest super, bardzo fajnie, że możemy go używać na zewnątrz, bo się przydaje właśnie do takich rzeczy, gdzie normalne gniazdka no przeważnie kończyły się tym, że obklejałem je taśmą, żeby się woda nie dostała, więc nie nazwałbym tego najbardziej profesjonalnym działaniem na świecie. Tu jest zdecydowanie lepiej. Oczywiście pojawiają się głosy, że, bo nawet je widziałem przy recenzji, że można je podłączyć do zwykłego gniazdka, które tej wodoodporności nie ma. No, ja u siebie na balkonie mam gniazdko wodoodporne, do którego to podłączam, to też jest wodoodporne, więc wydaje mi się, że bezpiecznie trochę jest ciężko. Pewnie się da i w komentarzach ktoś, kto jest większym znawcą mi to pokaże. Niemniej jednak ja z tego gniazdka jestem naprawdę zadowolony. Oddać go nie oddam, więc mogę Wam je tylko polecić. A dostałem je ze sklepu smartbest.pl i tam też możecie je kupić, tak jak i wiele produktów Meros, które wkrótce już będzie można zobaczyć na naszym kanale YouTube, a recenzje już możecie znaleźć część z nich na SmartMe. No i mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Koniecznie wpadajcie na nasze pozostałe filmy związane z HomeKit, ale także Home Assistant i całą resztę Smart Home, bo naprawdę to lubimy.